Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych i świadkami Jehowy, i kwestiami związanymi z UFO. Dzisiaj zaprosiłem Grześka, oczywiście Domańskiego. Myślę, że go znacie, ci, którzy subskrybują nasz kanał, dlatego że wielokrotnie spotykamy się i rozmawiamy na tematy związane z hinduizmem, ale nie wiem, czy wiecie, Grzesiek jest również ufologiem, takim w stanie spoczynku, no i jest też byłym świadkiem Jehowy. Dlatego myślę, że ten temat dotyczący świadkowie Jehowy i UFO będzie dobrym takim tematem, gdzie Grzesiek ma dosyć dużo do powiedzenia i będzie mógł się w jakimś tam stopniu podzielić tego typu informacjami. Także witam Cię serdecznie, witamy wszystkich i oddaję Ci głos. Ja również Ciebie witam, Arturze, witam naszą publiczność. Jest to na pewno trochę inna publiczność niż przy poprzednich spotkaniach. Chciałbym dzisiaj wystąpić jako Grzegorz Domański i chciałem powiedzieć o stosunku Towarzystwa Strażnica, czyli ciała kierowniczego, do tej całej sfery zarządzającej organizacją Świadków Jehowy do zjawiska UFO, a to przekłada się na wierzenia wszystkich Świadków Jehowy, zresztą na całym świecie. Powiem o moim osobistym stosunku w sprawach UFO w tamtym czasie, kiedy jeszcze byłem członkiem organizacji, i o moich problemach, jakie napotykałem w zborze ze strony starszych zboru. Byłem związany ze Świadkami Jehowy niecałe 9 lat, od jesieni 1995 roku do lata 2004. Natomiast do ufologii wstąpiłem w grudniu 1998 i byłem czynnym ufologiem aż do lata 2004. Do ufologii wstąpiłem w grudniu 98, a zrezygnowałem jesienią 2007. Tak, nie 4. Też niecałe 9 lat, czyli od 98 roku do 2004 przez 5,5 roku byłem jednocześnie Świadkiem Jehowy i ufologiem. To znaczy, że kwestia podejścia do tej religii, do problemu UFO dotyczyła mnie bardzo osobiście i to bardziej niż kogokolwiek innego. Mogę nieskromnie powiedzieć, że byłem jedynym ufologiem wśród Świadków Jehowy, no i też jedynym świadkiem wśród ufologów. Oczywiście to wszystko było bez aprobaty ze strony organizacji Strażnica. No wtedy to się jeszcze nie nazywało JW.org. Ale grono ufologów jak najbardziej mnie akceptowało. Drukowano moje artykuły w specjalistycznej prasie, byłem zapraszany na debaty do radia, telewizji, jak i na sympozja ufologiczne jako jeden z prelegentów. Przebadałem w tamtym czasie około 270 przypadków dalekich i bliskich spotkań, z czego kilka z nich dotyczyło też Świadków Jehowy. Tylko że w tamtych latach organizacja Świadków Jehowy była nieco bardziej liberalna, a kwestia sumienia miała jeszcze ślady możliwości decydowania o swoim hobby. Zresztą do kwestii sumienia jeszcze wrócimy, bo to bardzo ciekawy dogmat i jedyna tego typu definicja na świecie. W tamtych czasach miałem wśród współwyznawców całkiem sporą liczbę osób popierających moje zainteresowania, a większość nie widziała w tym żadnego problemu. Mówię o takich szeregowych Świadkach Jehowy, mających swoje prywatne zdanie, które do jakiegoś stopnia było jeszcze dopuszczalne wtedy. W dzisiejszych czasach to by już nie przeszło tak lekko. Zaproszenie na komitet sądowniczy pojawiłoby się niezwłocznie z zarzutem odstępczych poglądów i burzenia jedności. Chociaż i wtedy słodko też nie było. Wystarczył kiedyś jeden donos ze strony nadgorliwej siostry, by grono starszych wezwało mnie do małego pokoiku, gdzie przedstawiono mi zarzut niszczenia jedności w zborze. Argumentem zastosowanym przez starszych było to, że pewne osoby czują się zgorszone. Dopiero wiele lat później dowiedziałem się, że ten argument jest stosowany nagminnie podczas upomnień w zborach na całym świecie,
A prawdziwe zgorszenie jest w zasadzie fikcją i powodem wyjętym z odwłoka. Starsi też o tym wiedzą, ale postępują według korporacyjnych procedur, bo tego typu upomnienie jest skuteczne i w zdecydowanej większości przypadków. Na mnie niestety też to podziałało, muszę przyznać, i obiecałem wycofać się z czynnej ufologii, ale swoje wiedziałem i jednak nie zakończyłem prac badawczych, ani nie byłem w stanie o tym też zapomnieć. Od tamtej pory zaczęła się taka swoista zabawa w ciuciu babkę. Ja udawałem, że badań już nie prowadzę, a starsi chwalili mnie za postępy i szykowali się do zaproponowania mi awansu w strukturach organizacji. Więc jaki jest oficjalny pogląd ciała kierowniczego na zjawisko UFO? Najkrócej mówiąc, świadkowie Jehowy do zjawiska UFO mają stosunek taki lekceważący, jak zresztą do całej nauki, filozofii i teologii. Łatwiej im zaprzeczać faktom, denializować i odmawiać odpowiedzi, niż brać udziału w debatach, bo doskonale wiedzą, że ich absurdalnych dogmatów nie da się obronić ani przed naukowcami, ani przed chrześcijańskimi apologetami. W ogóle, Arturze, jak świadkowie Jehowy radzą sobie z opiniami sprzecznymi z ich poglądami? Konfrontacja polega na odwróceniu wzroku, zatkaniu sobie uszu i krzyczeniu bla, 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 nic nie słyszę, gadaj sobie, gadaj. Mniej więcej to tak wygląda. Ta reakcja też jest zaprogramowana hipnozą społeczną wdrażaną latami w zborach i poprzez artykuły w strażnicach czy w Przebudźcie się. Ponadto uważają, że załoganci statków UFO i ogólnie tak zwani obcy to niewątpliwie istoty demoniczne, próbujące odciągnąć ludzi od prawdziwej nadziei zbawienia. Przebudźcie się z 1996 roku zawiera artykuł skomponowany tak, że sugeruje, iż ludzie interesujący się zjawiskiem UFO robią same nielogiczne rzeczy, takie jak, no zacytuję tutaj, do tych, którzy utrzymują, że widzieli UFO albo jego pozaziemskich pasażerów należą osoby sprawiające wrażenie normalnych i godnych zaufania. W przybyszów z innych planet wierzą nawet ludzie wykształceni, posiadający tytuły naukowe. Są przekonani, że kosmici obserwują Ziemian, a czasem nawiązują z nimi łączność. Istnieją kluby skupiające osoby, które utrzymują, jakoby miały kontakt z przybyszami kosmosu. Niektóre osoby uważające się za istoty pozaziemskie twierdzą, iż kieruje nimi Bóg. Inne utrzymują że swobodnie zasięgają Jego rad, czyli Boga, w sprawie niesienia pomocy ludzkości. Tak, tylko że to nie jest oficjalna ufologia, to raczej poglądy grupki oszołomów, którzy w rzeczywistości ufologom przeszkadzają w badaniach. Kolejny cytat z tego artykułu. Poważni ufolodzy, badacze UFO zajmujący się też naukami społecznymi włączają do swoich prac badania porównawcze zmór, upiorów, widziadeł, wizji religijnych oraz tego, co się uważa za demony. Tak, czyli pokazuje ten artykuł, jak badacze i całe to zjawisko jest czymś kompletnie niepoważnym i należy je po prostu denializować, zaprzeczać, ośmieszać i najlepiej nie wspominać o tym. Wniosek końcowy z tego artykułu, a zatem bez względu na to, w jakiej postaci pojawiają się takie istoty, należy się odciąć od ich domniemanych wizyt oraz pozornie dobroczynnego kierownictwa. Kto zamiast Słowa Bożego trzyma się wskazówek istot pozaziemskich, popełnia w tych krytycznych czasach straszliwy błąd, który nieuchronnie prowadzi go na manowce. Czyli chwyt erystyczny polegający na ośmieszaniu i umniejszaniu znaczenia. Wierząc, że jestem w najprawdziwszej religii opartej na najczystszej prawdzie, po cichu liczyłem, że moja religia ustosunkuje się prawidłowo do zjawiska UFO w przyszłości i podejmie sprawę na poważnie oraz zmieni dogmat w tej sprawie. No a ja będę pierwszym wykładowcą wśród świadków, który o UFO, humanoidach, innych cywilizacjach i ich roli w planie Jehowy będzie mógł mówić otwarcie.
Oczywiście marzenia ściętej głowy. Do dzisiaj się w tej sprawie kompletnie nic nie zmieniło i wystąpienia sygnalistów w amerykańskim kongresie też na to nie wpłynęły. Kościół katolicki, przynajmniej dopóki żył poprzedni papież, czynił jakieś przygotowania do wyrażenia oficjalnego stanowiska, a nawet reakcji na ogólnoświatowe ujawnienie. Na zetknięcie się z wiedzą spoza ziemi, która może zachwiać prawdą ontologiczną stojącą u podstaw teologii i sensu wiary w dogmaty, które mogą zostać zdemaskowane. Kościół dopuszcza możliwość, że o boskim planie nie wiemy wszystkiego, a w zasadzie większość jego szczegółów jest tajemnicą. Inne religie też mają od lat przygotowane jakieś tam stanowisko, ale dla JW.org ta kwestia po prostu nie istnieje. Kiedyś po prostu, moim zdaniem, zdarzy się coś, co pozostawi tą organizację z ręką w przysłowiowym nocniku, prawda? Kiedy ktoś prywatnie porusza, to sprawie ukręca się łeb, mówiąc, że to demony i trzeba się po prostu od tego tematu zwyczajnie trzymać z daleka. Któregoś pięknego poranka organizacja ta ze swoim poglądem właśnie obudzi się z ręką w przysłowiowym nocniku, jak ja to mówię, bo niebo pokryje się statkami obcych, a wszystkie telewizje ogłoszą początek nowej ery. Kościół w jakimś stopniu będzie przygotowany, inni też, ale świadkowie, no to już ja już nie widzę. Widzę to zdziwienie po prostu. Ciało kierownicze uważa, że nie musi się przygotowywać, bo już jest doskonale przygotowany, wie wszystko, tajemnic nie ma, nowe światła dają im tak głębokie wężeje w plany Boga, że dysponują wiedzą przekraczającą wtajemniczenie aniołów, a nawet Jezusa. Przykład, Jezus nie znał daty końca, oni znali 7 aż takich dat. Ciekawostka, że w tym roku obchodzimy okrąglutką 50. rocznicę precyzyjnie wyznaczonej daty końca świata w 75 roku, w 1975. Tak, to będzie w październiku. Będą wtedy moje urodziny, także tort z tej okazji też będzie. Koniec świata. Ciało kierownicze trzyma się od ponad 100 lat stałej narracji, że jesteśmy sami we wszechświecie i sami na ziemi. Poza demonami, które i tak zostaną unicestwione już za chwilę w bitwie tak zwanego Armagedonu. Świadkowie Jehowy owszem myślą o przyszłości, ale na swój własny sposób. Jak sobie wyobrażają nowy świat? No, technologia w nowym świecie praktycznie ma nie istnieć. Obrazki w strażnicach i książeczkach do studium pokazujące życie w ziemskim raju pozbawione są samochodów, dźwigów, stoczni, elektrowni, a nawet samochodów. Zresztą świadkowie Jehowy są skutecznie zniechęcani raczej do podejmowania wyższego wykształcenia, co sugeruje, że cywilizacja w ich ziemskim raju cofnie się do ery kamienia gładzonego, bo nawet wydobycie metali wymaga specjalistycznej wiedzy i choćby szkieletowego przemysłu. A tu oczywiście są potrzebni ludzie z wykształceniem inżynierskim. I ja nie winię szeregowych świadków Jehowy. Większość z nich to naprawdę poczciwe osoby o szczerych sercach i szczerych intencjach. Problem polega raczej na ich indoktrynacji i całkowitej kontroli przejętej przez struktury zarządzania w centrali z Warwick w stanie Nowy Jork. Starsi zboru też się różnią między sobą, nie są identyczni. Wśród nich są tacy bardziej twardogłowi konserwatyści, służbiści, ale są i też tacy bardziej liberalni, którzy dopuszczają różne metody docierania z tak zwaną dobrą nowiną. I ja miałem szczęście, że stałem się pupilkiem takiego właśnie starszego, któremu pilnowałem dzieci, zwierzałem się z problemów, chwaliłem się osiągnięciami, nie tylko tymi związanymi z religią, oraz właśnie można z nim było w miarę swobodnie o UFO pogadać. W
w pewnym momencie on też pochwalił się, że dotarł do 3-osobowej rodziny, w której wszyscy rokują dobrze jako kandydaci na świadków Jehowy, tylko że chłopak z tej rodziny, niewiele młodszy ode mnie w tamtym czasie, zadaje naprawdę trudne pytania związane z ezoteryką, starożytnymi cywilizacjami i ich związkiem z przybyszami z nieba. Więc zostałem wykorzystany jako taki koń trojański z moją fascynacją do UFO i paleoastronautyki, bym pomógł przyciągnąć tego chłopaka do tak zwanej prawdy dzięki wspólnym zainteresowaniom, co się ostatecznie udało. Parę lat później sam się wybudziłem i odszedłem, a chłopak został w organizacji, no i niestety plułem sobie w brodę. Dopiero 15 lat później udało mi się tego chłopaka odnaleźć i okazało się, że odszedł 2 lata po mnie, bo jak twierdzi dzisiaj, organizacja ta wstrzymywała jego rozwój wewnętrzny. I tutaj się doskonale zgadzamy. A to, że odszedł, to powód mojej radości i dziś z tego się cieszę oraz pozdrawiam serdecznie, bo na pewno nas dzisiaj słucha. Starsi właśnie też się różnią między sobą, jak już powiedziałem. Może tutaj, ten starszy właśnie, o którym wspomniałem, miał wówczas małą córeczkę, moją ulubienicę zresztą, bardzo prywatnie, bo ja bardzo lubię rozmawiać z dziećmi i dzieci mi czasem powierzają jakieś sekrety. I ta dziewczynka miała swój sekret. Oj, miała. Może tutaj, Arturze, przytoczę w skrócie kilka przypadków ufologicznych, które badałem w tamtym okresie, a uczestnikami w nich byli właśnie świadkowie Jehowy i ich dzieci. No bo świadkowie Jehowy, jak każda inna grupa społeczna, też bywają uczestnikami zjawisk nadprzyrodzonych, nie są z tego zwolnieni. Tym sekretem była właśnie, który mi ta dziewczynka opowiedziała, polegał na tym, że jakaś dziwna istota odwiedzała ją w sypialni pewnej nocy 30 grudnia 1999 roku. I ona miała wtedy 3,5 roku, ta dziewczynka. No dzisiaj jest dorosłą kobietą. Raczej nie chciałaby, żebym ten przypadek przytaczał, także nie będę mówił o jej imieniu i nazwisku. Zresztą to się tyczy też wszystkich innych przypadków. Polegało to na tym, że tej pamiętnej nocy dziewczynka obudziła się, usiadła na swoim łóżku i ze ściany wyszedł chłopczyk, jak go nazwała. Chłopczyk był łysy, chłopczyk miał okulary, jak to ona wypowiedziała. Okulary, dopytałem się, czy były takie do czytania, czy takie do chodzenia po ulicy, czy takie przeciwsłoneczne, to ona raczej powiedziała, że takie właśnie słoneczne okulary. Mnie tutaj się skojarzyło, że chłopczyk, skoro ona go nazywała chłopczykiem, to musiał być stosunkowo niskiego wzrostu. To, że był łysy, no to nie wskazywało na chłopczyka, a ciemne okulary, no podczas ciemnej nocy mogły się raczej kojarzyć właśnie z takimi typowymi, wielkimi migdałowymi oczami istot szarych, jakie spotykamy najczęściej właśnie w przypadkach abdukcji, porwań czy nocnych wizyt. To właśnie zdarzenie nie było typowym porwaniem, było to tak zwane bedroom visitors, czyli wizyta obcej istoty w sypialni świadka. No i co jeszcze powiedziała na temat tej istoty, że miała uszkodzoną nogę, chorą, że miała coś na głowie, tutaj nie potrafiła sprecyzować, no i miała w ręku długopis, na końcu którego było światełko. Tak to dziewczynka w takim wieku opowiada i używa takich porównań. No i oczywiście ta cała rozmowa odbyła się
nie przy ojcu, bo ojciec, jak i matka byli świadkami Jehowy, zresztą związani bardzo mocno z organizacją. Ojciec był starszym zboru. Także ta rozmowa się odbyła dopiero 3 dni później, kiedy zostałem poproszony o zajęcie się dziećmi, bo oni muszą gdzieś wyjechać. No i ja wykorzystałem tą okazję i zrobiłem takie badanie, z czego sporządziłem potem raport, a na końcu opis tego zdarzenia ukazał się na łamach czasopisma Czas UFO w 2003 roku. Nieco z opóźnieniem, ale się ukazał. Inny przypadek bardzo ciekawy, też związany z dziećmi, był też praktycznie w środku miasta, w Legnicy, i tam 2 dzieci, świadków Jehowy, została sama w domu. No i byli świadkami bardzo ciekawego zjawiska. Tutaj też nie było takiego typowego UFO, nie był widoczny żaden statek pozaziemski, żaden latający spodek, tylko to wydarzenie raczej przypomina tak zwane... Rozmawiałeś kiedyś z Arkiem Miazgą i on ma w swoich annałach, w swoim archiwum tak zwany cały dział poświęcony zjawiskom, jak to się nazywa? Nietypowym zjawiskom wysokiej dziwności. No i to można by zakwalifikować do zjawisk wysokiej dziwności, ponieważ no nie pasowało to ani do UFO, ani do zwiedzania, ani do opętania. Po prostu ze ściany wyszedł mężczyzna wyglądający na takiego typowego dżentelmena z XIX wieku z cylindrem na głowie, z tym, że on był cały czarny. Jego skóra była czarna, jego ręce były czarne, cylinder czarny, miał laseczkę, no i zdejmował ten cylinder i z tego cylindra wysypywał cukierki i słodycze. Dzieci podbiegały, nie bały się tej postaci, podbiegały, odwijały te cukierki i je zjadały. No naprawdę bardzo, bardzo dziwne, niepokojące zjawisko. Rodzice, kiedy wrócili, zobaczyli tylko puste papierki i się pytali, skąd oni mają te cukierki, bo dzieci były zamknięte w domu. No i one powiedziały, że pan ze ściany im dał te cukierki. Naprawdę nie wiem, co mam myśleć, ale zjawisko jest no, bardzo ciekawe. Innym zjawiskiem, które też się działo stosunkowo blisko centrum miasta, był chłopiec, który praktycznie każdej nocy, to był 7-letni syn świadków Jehowy, znowu tutaj, praktycznie każdej nocy aż do 14 roku życia, w każdym razie bardzo często nawiedzały go istoty gadowate, istoty, które miały około 1,20 m wzrostu, zielonkawą skórę pokrytą łuskami, no i wtedy tracił okresowo świadomość. Zresztą opowiadał to wszystko, że to się działo. To były jakieś eksperymenty medyczne, których przeznaczenia on po prostu nie znał, ale wydarzały się takie rzeczy i on nie zawsze potrafił powiedzieć, czy to się działo w takim jawnym trybie świadomości, czy też został po prostu wyłączany, albo była to jakby inna rzeczywistość. Bardzo ciekawe zdarzenie i z tego też zrobiłem kiedyś artykuł, który był wydrukowany na łamach Czasu UFO. No i było jeszcze zjawisko, którego ja osobiście nie badałem. Znajdowało się ono w archiwach klubu, do którego należałem, a należałem do Legnickiego Klubu Badań Zjawisk Nieznanych Kontakt. I zjawisko to wydarzyło się prawdopodobnie w latach 90., 92 roku w Nowej Wsi Legnickiej. No i tam małżeństwo świadków Jehowy na polanie opodal swojego domu zauważyło coś, co można by zakwalifikować jako obiekt UFO, czy też latający spodek, chociaż raczej to była półkula, taka odwrócona tym płaską częścią,
do powierzchni trawy i unosząca się nad łąką mniej więcej na metrze wysokości. No i kilka innych zgłoszeń też odebrałem od Świadków Jehowy z Dolnego Śląska, ale ankiety nie doszły do skutku niestety, bo świadkowie powodowani sumieniem spytali się swoich przełożonych, czyli starszych zboru, czy mogą w takim wydarzeniu brać udział, czy mogą się umówić ze mną na ankietę, czy mogą w ogóle o czymś takim opowiadać. I tutaj chyba nie dziwi nikogo to, że zgody ze strony starszych nie było, więc i rejestracja zdarzenia się nie odbyła, a przypomnę, że były takich zgłoszeń 3, które nie doszły do skutku. Fakt pozostaje faktem, że Świadkowie Jehowy też czasem widzą zjawiska nadprzyrodzone, tylko ciężko ich namówić na współpracę, żeby w ogóle takie zjawiska zarejestrować. Starsi zboru nie powiedzieli mi jasno i wyraźnie, że tego mi nie wolno robić. Powiedzieli tylko tyle, że pozostaje to w kwestii mojego sumienia. Ja to zrozumiałem po swojemu, czyli według prawidłowej definicji słowa sumienie. Uznałem to po prostu jako moją wolność wyboru. Nie do końca zdawałem sobie sprawę z tego, że w organizacji Świadków Jehowy sumienie ma zupełnie inną definicję i inne zastosowanie. I tutaj sprawa bardzo ciekawa. Sumienie nie ma nic wspólnego z wolnością według Świadków Jehowy. Otóż sumienie to według nich jest wpojona zasada podporządkowania się organizacji wbrew temu, co się lubi, a całe to zjawisko jest wykorzystywane do wzbudzania poczucia winy i oskarżania samego siebie o niewystarczające poświęcenie dla Jehowy. Czyli dokładne przeciwieństwo wolności. Wewnętrzny strażnik mojej umysłowej klatki, w której musiałem żyć i nazywać ją na dodatek zaszczytem oraz szczęściem. Ja nie wiem, czemu praktycznie przez 8 lat nie pojąłem tego, że to pojęcie jest totalnie przedefiniowane, choć słyszałem sformułowania typu sumienie doskonale wyszkolone na prawidłowych bożych miernikach. Zrozumiałem to dopiero, kiedy potrzebowałem czegoś od starszych i mi tego odmówiono z powodu mojego słabego zdrowia duchowego. Ja osobiście czułem się duchowo bardzo silny, że duchowo nigdy nie byłem jeszcze tak blisko Boga i dopiero dotarło do mnie, że ta kwestia sumienia to jest u świadków bardzo sztucznie wykreowane pojęcie, bo przecież sumienie to jest dar wolności od Boga i wewnętrzna umiejętność rozróżniania dobra od zła. I jest to dar, z którym człowiek się rodzi, a nie musi go szkolić na podstawie lektury obowiązkowej czy na innych tekstach propagandowych, prawda? Aby nie zwariować w tłoku sprzecznych idei i żeby mi się ten wewnętrzny procesor nie przegrzał, musiałem sobie to wszystko w głowie poukładać. To się nazywa racjonalizowaniem osobistych poglądów, czyli wprowadzałem tutaj moje prywatne próby pogodzenia obu poglądów, tych wynikających z pasji i tych religijnych. Po pierwsze powtarzałem sobie, że ja w UFO nie wierzę, bo to nie jest wiara, tylko akceptacja faktów i dowodów. Oczywiście ufologia nie dostarcza żadnych bezsprzecznych dowodów, bo zawsze się znajdzie jakiś sceptyk, który wszystko zaneguje, ale dla mnie zdobyta wiedza była pełna dowodów, które mnie przekonywały, że istnienie UFO to przede wszystkim jest fakt. I to mi wystarczało, więc nie widziałem sprzeczności pomiędzy faktami a wierzeniami. Poza tym nigdy nie twierdziłem, że to zjawisko miałoby mnie zbawić od grzechu i zaprowadzić do życia wiecznego. Rola Jezusa była tutaj w tych moich poglądach niezachwiana. Drugą myślą taką racjonalizacyjną było to, że Jehowa nie jest tylko władcą ziemi, według mnie, ale całego wszechświata, a może nawet multiversum złożonego z wielu wszechświatów równoległych. No i tak, już w tamtych latach młodości interesowałem się teorią wieloświata z jego odgałęzieniami alternatywnymi. I teraz, kiedy to sobie wyobrazimy,
inny świat, na którym żyją ludzie podobni do nas, to możliwe, że tam też doszło do grzechu i potrzebny jest Mesjasz, Zbawiciel. Jeśli tak, to nie znałem lepszego kandydata niż Logos, znany u nas jako Jezus z Nazaretu. A jeśli załoganci UFO to nie ludzie, to raczej nie ma tutaj kwestii grzechu. Grzech jako pojęcie nigdy dla nich nie istniał, więc i Zbawiciel nigdy nie był potrzebny. W takim razie to też nie są demony, bo posiadają ciała organiczne. Przynajmniej ci, co dokonują porwań, eksperymentów genetycznych i wszczepów całkiem namacalnych implantów. To wszystko są zjawiska fizyczne, czy dziejące się bardzo blisko naszej fizykalności. Mój upór przy pracach badawczych poskutkował tak zwanymi wizytami pasterskimi i niech cię tutaj, Arturze, nie zwiedzie nazwa tego spotkania. Zaraz powiem dlaczego. Na tym spotkaniu między innymi przekonywano mnie argumentem konieczności zbawienia. Na czym to polegało? Argument ten brzmi mniej więcej tak. Gdyby obcy na innych planetach istnieli, wymagaliby zbawienia takiego jak Jezus, a przecież jest tylko jeden Jezus. Jest to właśnie dokładnie odwrócony mój własny argument, którego używałem. Skąd ta pewność, że nie wymagają takiego zbawienia? To jest tak zwany argument kolisty albo zapętlający się, czyli chwyt erystyczny z długiej 36-stopniowej listy chwytów opisanych przez Artura Schopenhauera. Następnie przeczytano mi wersety, które miały mnie po prostu przywołać do porządku. Co mi przeczytali? A chociażby Izajasza 45:18. Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios, On jest Bogiem, który stworzył ziemię, uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. Ja jestem Pan, nie ma innego. Oczywiście ten werset zaczerpnąłem z innego przekładu niż przekład Nowego Świata, bo już nie chcę się posługiwać tym przekładem, zresztą nie mam najnowszej wersji, dlatego widzicie, że tutaj jest Pan zamiast Jehowy, ale tam na pewno był Jehowa. Ja jestem Jehowa i nie ma innego. Oczywiście świadkowie Jehowy rzadko przytaczają wersety w całości, raczej ograniczają się do tej części, która ma potwierdzić ich wersję. Ten argument miał mnie przekonać, że żadna inna planeta w przestrzeni kosmicznej nie jest przeznaczona na mieszkanie dla ludzi, a przecież z tego wersetu nic takiego nie wynika. Skoro ja buduję sobie dom dla siebie obok posesji mojego sąsiada, to nie czyni tego sąsiada bezdomnym. On też ma swój dom, swój własny dom, prawda? Kolejnym takim wersetem, który mi przytoczono, było Księga Rodzaju 6, od 1 do 2. A kiedy ludzie zaczęli się rozmnażać na ziemi i rodziły się im córki, ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. Ten werset też miał przekonać, że to byli aniołowie, którzy zgrzeszyli, upadli, a co za tym idzie, dziś nie mają pozwolenia na materializowanie się cielesne od czasów rozwiązania problemu przez potop. Wniosek jest prosty. Skoro Bóg Jehowa uniemożliwił aniołom i demonom przyjmowanie materialnej formy, to znaczy, że obcych istot po prostu nie ma i sprawa zamknięta. Nie ma kwestii. Nie byłem przygotowany wówczas na taki argument, na tak dobrany werset i wniosek, no szkoda, dopiero w domu po jakimś czasie dotarło do mnie, że przecież aniołowie odwiedzający Lota w Sodomie mieli fizyczną formę. Lot obawiał się o deflorację ich tylnych części ciała, więc logika podpowiada, że ciało jakieś musieli posiadać. Wreszcie wersety z Księgi Rodzaju 1, 16 do 17. I uczynił Bóg dwa wielkie światła. Większe światło, aby rządziło dniem i mniejsze światło, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. Umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią. Starsi tłumaczyli mi, że gwiazdy są tylko oświetleniem,
lub punktami nawigacyjnymi dla żeglarzy i ludzi zajmujących się ustalaniem kalendarza. I na tym kończy się i cała rola ciał niebieskich. Faktycznie Biblia tak może sugerować, ale nie jest tam powiedziane, że zadanie gwiazd się na tym kończy. To jest logika w stylu: nigdy nie słyszałem o żadnym przypadku wskrzeszenia oprócz tych opisanych w Nowym Testamencie, to znaczy, że tylko Jezus potrafił wskrzeszać zmarłych. Albo inaczej. Siostra Stasia ze zboru Płock Południe nigdy nie słyszała o przypadkach wykorzystywania dzieci przez świadków Jehowy, to znaczy, że takie przypadki zwyczajnie nie istnieją, ani nigdy nie istniały. Prawda, że proste? Wizyta pasterska wbrew swojej pięknej nazwie jest proceduralnym krokiem wstępnym do wdrożenia postępowania sądowniczego. Ma za zadanie zgromadzić obciążające dowody i praktycznie zawsze kończy się jakąś karą. Zresztą wizyty pasterskie lub komitety sądownicze to są rozmowy tej samej kategorii. Tam nie ma mowy o żadnej pomocy duchowej, jedynie napominanie do posłuszeństwa i twarde ultimatum. Albo robisz tak, jak każemy, albo będziemy się musieli pożegnać, czekać wykluczenie, ostracyzm i potraktowanie jak martwego za życia. Świadkowie Jehowy są również przekonani, że ich interpretacja rzeczywistości jest niejednokrotnie potwierdzona przez naukowe odkrycia w wielu dziedzinach, a to przekonanie niestety nijak ma się do faktów. Weźmy chociaż pod uwagę ich pogląd, że ludzkość ma zaledwie 6000 lat historii. Wobec tego niewygodne są dla nich fakty o kulturze sumeryjskiej, chińskiej i wedyjskiej, liczące sobie o wiele więcej lat historii niż te wspomniane 6000, wynikające z ich obliczeń historii biblijnej. Co dopiero mówić o poprzednich cywilizacjach zamieszkujących Ziemię na długo przed Adamem i Ewą. Atlantyda to bajka, twarze na Marsie to oszustwo NASA, Göbekli Tepe, paleontologia i antropologia są według nich pełne tragicznych pomyłek i kłamstw z premedytacją. Skoro coś jest starsze niż 6000 lat, to musi być kłamstwem. No bo tutaj Biblia staje się po prostu ostatecznym źródłem wiedzy historycznej i naukowej. Używają wyrwanych z kontekstu cytatów z Biblii do wyjaśniania spraw, o których Biblia się w ogóle nie wypowiada. Cokolwiek z nauki nie potwierdza historii biblijnych interpretowanych po ich myśli, jest z automatu traktowane jako kłamstwo i szatańska manipulacja. Dochodzi też zakaz czytania, zdobywania wiedzy z zewnątrz organizacyjnych źródeł, patologiczne zniechęcanie do edukacji, jak i niechęć do konfrontacji z teologią innych ugrupowań religijnych. W ich teologii też bardzo mi brakowało Jezusa jako kluczowej postaci w chrześcijaństwie. To wszystko razem tworzy bardzo wąskie horyzonty myślowe, ciasnotę intelektualną, w której ja po prostu zaczynałem się dusić jako indywidualista ciekawy świata i innych kultur. Jak to się dzieje, że 8 milionów ludzi bez szemrania i bez cienia wątpliwości wierzy w dokładnie to samo? Odpowiedzią jest zbiorowa hipnoza, psychologia zarządzania tłumem. Tutaj nawet nie jest wymagany typowy letarg czy odmienny stan świadomości. Stosuje się z kolei technikę przyciągania uwagi, usypiania czujności, odwoływanie się do silnych emocji, wzbudzanie poczucia strachu, by obrócić go potem w posłuszeństwo, a następnie implikowanie poglądów jako ich własnych, czyli świadkowie Jehowy mają wysnuć taki wniosek, że do tych wszystkich poglądów doszli sami. Bardzo ciekawa technika, prawda? No a na koniec wielokrotnie powtarzanie tych wszystkich danych by się utrwaliły. W czystej postaci model FEAR, który się stosuje w marketingu bezpośrednim i korporacje komercyjne doskonale znają tę kolejność czynności, żeby ludzi zamienić w bezwolne zombie. FEAR to skrót od 4 słów oznaczających elementy składowe tej techniki prania mózgów. F jak focus, czyli przyciąganie uwagi. E jak emotions, wywoływanie silnych emocji.
A jak agitation, czyli wzburzenie. Potrzebny jest tutaj wróg, zagrożenie, które może zrujnować nam idealną wizję i zrobienie z tego wroga antytezy lub wroga systemowego. No i ostatnia literka R, czyli repeating, czyli powtarzanie i wtłaczanie do głowy. Te 4 czynniki prania mózgów zawsze występują w niezmiennej kolejności. Czy to jest sekta religijna, czy to jest piramida finansowa, czy to jest korporacja biznesowa, czy opresyjny system polityczny. I te same elementy opisał też George Orwell w swojej książce 1984. Albo Juliusz Machulski przedstawił je w filmie Seksmisja. Prawda? Może nie takimi słowami, ale te wszystkie czynniki systemu FIR tutaj zaistniały. Zarówno w książce 84, rok 1984, jak i w filmie Seksmisja. Bardzo polecam tym, którzy nie czytali tej książki, bo raczej film to prawie każdy z nas obejrzał. Do tego też dochodzi kontrola snu, kontrola zachowań seksualnych, bezustanne zaangażowanie w sprawę i lojalność systemowi, ponadto co logiczne, czyli model byte doktora Stevena Hassana. O tym nie będę mówił, może jakbyś chciał, Arturze, kiedyś o tym będziemy mówić, ale na pewno też o tym słyszałeś. Model byte służy do odróżniania Nie znasz tego tematu. No, model byte nie, znam, to też znam, jest bo ja skrótowiec robiłem o tym spotkanie. ze słów angielskich. Ja robiłem o tym artykuły, pisałem o Stevenie A, to Hassanie. bardzo fajnie. No, ale można zrobić na przykład spotkanie, które omawia system byte w odniesieniu do Świadków Jehowy, czy też do Hare Krishna. I byłby to zupełnie inny temat. Logika Świadków Jehowy. O, tutaj jest bardzo ciekawa sprawa. Organizacja ma zawsze wzrost. Tak, taka jest logika. Tylko że w niektórych krajach ten wzrost jest ujemny, prawda? Jak może być wzrost ujemny? Ale takiego sformułowania się używa. Wspaniały fikołek logiczny, odwracający uwagę od rzeczywistych problemów z ubytkiem wiernych. No niestety. No i logika Świadków Jehowy polega też na demonizowaniu rzeczywistości. Wszystko dla nich jest demoniczne. Oczywiście wszystko też jest zgodne z prawdą naukową. Jak prawda naukowa może być zgodna z tym, że wszystko, co poza organizacją, jest demoniczne? Weźmy sobie takie przykłady. Jeszcze 100 lat temu, no trochę więcej może niż 100 lat temu, ale w książce Charlesa T. Russella, założyciela Świadków Jehowy, lokomotywa była uznawana za blaszanego węża ziejącego ogniem i parą. Blaszanego węża oczywiście prosto z piekła. No później już w piekło nie wierzyli. Telewizor natomiast to jednooki demon i z tym poglądem się spotkałem jeszcze w latach 90. Telewizor był uznawany za jednookiego demona, chociaż Świadkowie Jehowy, każdy z nich miał go w swoim domu i z chęcią go oglądali. No ale tak się oficjalnie mówiło. Internet z kolei to źródło przemocy i pornografii. Ciekawe, że od paru lat Towarzystwo Strażnica ma swoje JW broadcastingi, w których po prostu, które już zastąpiły w zasadzie strażnicę i przebudźcie się. No i jest to teleewangelizacja, czyli internet i telewizja z powrotem wróciły do łask, ale mimo wszystko ciągle są demoniczne, prawda? Następna rzecz demoniczna to wyższe uczelnie, wylęgarnie pijaństwa, nierządu i odstępczego myślenia. Ja bym to porównał do poglądów księdza Natanka, tylko że to są takie poglądy księdza Natanka raczej do kwadratu. Ostatnio ukazał się film na stronie JW.org, którego kwintesencją przekazu był wniosek, że osobista relacja z Bogiem i konkluzje płynące z własnych przemyśleń nie są niczym duchowym. Może zawierać szatańskie zwiedzenie. Prawdziwie duchowym pokarmem jest tylko to, co pochodzi od ciała kierowniczego i informacje płynące z centrali tej grupy religijnej.
czyli totalne odwrócenie definicji duchowości na lewą stronę. A w rzeczywistości duchowość jest czymś dokładnie odwrotnym. No i ta grupa religijna jest całkowicie zablokowana na jakikolwiek aspekt tej duchowości. Ja to odkryłem dopiero po latach zaangażowania się w ich wierzenia. Dopiero, że dobrze, że w ogóle się to zdarzyło, tylko że szkoda, że tak późno. Jest taki polskojęzyczny kanał na YouTube, nazywa się Reggie Wipes Wall, gdzie na koniec zawsze pada zdanie: ta religia musi upaść. I tutaj powstaje taka ciekawa kwestia, kiedy właściwie można mówić o upadku religii. Moim zdaniem ta religia już dawno upadła i trzyma się jedynie na szkielecie korporacyjno-prawnym i deweloperskim, bo to jest główne zadanie tej organizacji. To jest po prostu firma, która się zajmuje sprzedażą nieruchomości, a działalność religijna jest po prostu fasadą. Dzisiaj czekamy tylko jedynie na serię procesów sądowych w różnych państwach, które ostatecznie tę firmę zdelegalizują globalnie, bo faktycznie, tak jak powiem na koniec, tak jak mówił właśnie ten Reggie, ta religia musi upaść. Okej. To Dzięki tyle, co miałem ogromne. do powiedzenia. Ale Dzięki oczywiście na ogromne. ten temat można mówić godzinami. Dzięki ogromne. My ciekawi jesteśmy waszych opinii. Jakieś wnioski ci się urodziły, Arturze, w tej sprawie? No urodziło mi się, że na temat UFO było 5 minut, a 40 minut na temat świadków Jehowy. Ogólnie. Tak mi się urodziło, nie? Natomiast prawda jest taka, ja ciekawi jesteśmy ogólnie waszej koncepcji, bo też ten No kanał... można na ten temat godzinami mówić. Oczywiście, natomiast to będzie przetłumaczone i na angielski, i na inne języki, także będzie puszczone troszeczkę na różnych kanałach też i o świadkach Jehowy. Ciekawi jesteśmy waszej opinii i ogólnie jeżeli ktoś z was jest byłym świadkiem Jehowy i na przykład też miał zainteresowania dotyczące zjawisk nadprzyrodzonych, czy też UFO, prawda? Ogólnie, to oczywiście w komentarzach umieszczajcie. Będzie to ciekawe i może to być też taki, bym powiedział, przyczynek do tego, żebyśmy tą rozmowę kontynuowali ogólnie, bo na pewno wiele rzeczy może się zrodzić. To jest temat, który, tak jak powiedziałeś, można godzinami ogólnie omawiać i bardziej zgłębiać. Dzięki ogromne. Dzięki ogromne. Pozdrawiamy serdecznie. Ja Tobie, Grzegorzu, dziękuję również za No ja, Arturze, jeśli można się jeszcze wtrącić na chwilkę. Można się wtrącić na chwilkę? Mamy tu opóźnienie. Ja próbowałem zasięgnąć opinii byłych świadków Jehowy na forach internetowych, facebookowych, jak to się nazywa, fanpage'ach dla byłych świadków Jehowy. No i pytałem, czy ktoś ma właśnie jakieś przemyślenia na temat UFO związane ze świadkami Jehowy, czy miały osoby takie jakieś nieprzyjemności związane z rozmowami ze starszymi. Nie dowiedziałem się niestety niczego takiego. Niektóre osoby mi po prostu tłumaczyły, jak świadkowie Jehowy i organizacja traktuje UFO, a zdarzyła się też jedna osoba, która mnie uświadamiała, jaka jest definicja zjawiska UFO. No oczywiście o tych sprawach już doskonale wiedziałem, także niestety zasięgnięcie tej porady niczego ciekawego nie wniosło. Ale mam nadzieję, że odezwą się ciekawe osoby, które mają coś do powiedzenia w tej sprawie w komentarzach i tą sprawę będziemy kontynuować już w komentarzach albo w osobistych rozmowach. Jasne. To tyle Dzięki na razie. ogromne. Dziękuję, Arturze, za udostępnienie mi tej platformy i wypowiedzenie Jasne. się, bo chyba bardzo, bardzo długo czekałem, żeby coś takiego powiedzieć. No i dobrze, bo czasami potrzeba poczekać i żeby z siebie pewne rzeczy wypluć też, nie? Takie życiowe, które w człowieku siedzą. Dzięki ogromne, Grzegorzu, za wspólnie spędzony czas i pozdrawiamy serdecznie wszystkich. Czekamy na wasze komentarze.